Cześć kociarze! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o ciąży i porodzie u kota. Jeśli interesuje Was ta tematyka, zapraszam do dalszego oglądania. Jest kilka dostępnych sposobów, jak wykryć ciążę u kotki. Istnieją testy ciążowe dla kotek. Mimo że na polskim rynku są bardzo rzadko dostępne, to możecie o nie spytać swojego weterynarza. Nazwa tych testów właśnie Wam się wyświetla. Opierają się na wykrywaniu relaksyny, która jest hormonem produkowanym głównie przez łożysko. Należy przeprowadzić je w warunkach klinicznych. Niestety nie możemy ich wykonać samodzielnie w domu, ponieważ do przeprowadzenia takiego testu potrzebna jest niewielka ilość osocza i już po 10 minutach możemy dowiedzieć się, czy nasza kotka jest w ciąży. Fałszywie dodatnie testy mogą świadczyć o tym, że kotka ma torbiele na jajnikach. Natomiast jest dosyć wysoka skuteczność tych testów. Jak już wspomniałam wcześniej, niestety są one mało dostępne. Drugim sposobem na wykrycie ciąży u kotki jest oczywiście badanie radiologiczne, czyli RTG. Zazwyczaj decydują się na nie hodowcy w Polsce lub za granicą, głównie ze względu na to, że takie badanie może wskazać liczebność miotu, co oczywiście jest pomocne przy porodzie. Możemy się dowiedzieć, w którym dokładnie momencie poród się zakończy. Takie badanie przeprowadza się około 45 dnia ciąży, pod warunkiem oczywiście, że wiemy, kiedy było zbliżenie z kocurem, czyli tak zwane krycie. Taką wiedzę oczywiście posiada najpewniej hodowca, który zaaranżował takie zbliżenie między kotami. Badanie takie polega głównie na określeniu liczby widocznych czaszek. Stąd wiemy, ile kociąt urodzi kotka. Kolejnym badaniem, które możemy wykonać w celu rozpoznania ciąży u kotki, jest ultrasonografia, czyli tak zwane USG. Oczywiście na jego podstawie możemy również wyliczyć z dokładnością od 1 do 2 dni datę dokładnego porodu. Takie badanie stwierdza sam fakt ciąży i jest bardziej popularne od RTG. Niestety podczas tego badania nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić liczebności miotu, dlatego jeżeli zależy nam na tym, aby dowiedzieć się, ile kociąt urodzi kotka, bardziej wskazane jest badanie RTG. Zaletą ultrasonografii jest oczywiście zbadanie żywotności miotu poprzez uwidocznienie bicia serca. Aby wykonać takie badanie, oczywiście gabinet musi posiadać odpowiedniej jakości sprzęt oraz mieć doświadczenie w rozrodzie kotów i być specjalistą w dziedzinie ultrasonografii. Nie każdy gabinet lekarski dysponuje takim sprzętem, jednak w większych lecznicach weterynaryjnych zazwyczaj nie ma z tym problemu. Warto pamiętać, że przed wykonaniem USG jest zalecana 12-godzinna głodówka. Wadą oczywiście takich badań jest duży stres dla kotki, dlatego jeśli nie musimy wykonywać tego badania, to nie jest to konieczne. Warto rozważyć, czy narażać kotkę na podobny stres w trakcie ciąży. Zazwyczaj już w 3-4 tygodniu ciąży jest wyraźnie widoczne powiększenie brzuszka. Takim pierwszym objawem ciąży u kotki jest zaczerwienienie sutków. Jest to widoczne zwłaszcza u kotek, które pierwszy raz są w ciąży. Ciąża u kotki trwa średnio od 63 do 67 dni. I tutaj na długość ciąży wpływają zazwyczaj 2 czynniki. Jest to rasa kota. Niektóre koty syjamskie i orientalne mają wydłużony okres ciąży. Natomiast jeżeli liczebność miotu jest duża, to wpływa też na skrócenie tej ciąży. Także jest tu dosyć duża rozpiętość dni, w których kotka może urodzić. Tutaj taką charakterystyczną cechą kotów jest to, że kotka przybiera na wadze w trakcie ciąży liniowo, czyli już od pierwszego dnia aż do porodu. Zazwyczaj przybiera na masie 40%, a w dniu porodu jedynie 40% ciała ulega redukcji. Reszta jest przeznaczona na laktację. Jak opiekować się kotką w trakcie ciąży? Na pewno wskazana jest dieta dla kotów w okresie ciąży, laktacji i intensywnego wzrostu. O czym jeszcze warto pamiętać w trakcie ciąży kotki? Na pewno warto odizolować kotkę od reszty stada ze względu na bezpieczeństwo przed chorobami zakaźnymi dla kociąt. W ostatnich 2 tygodniach przed porodem warto odizolować kotkę i przygotować dla niej tak zwane gniazdo
Może być to karton wyłożony materiałem chłonnym, który będziemy mogli później łatwo uprać. Mogą być to ręczniki, a także pieluszki lub podkłady higieniczne. W takim gnieździe warto, aby było w miarę ciepło, pomiędzy 27 a 32 stopnie. Jeśli nie mamy możliwości zapewnienia takiego ciepła, warto skorzystać z dodatkowych mat grzewczych, które łatwo podłączyć do prądu. Unikniemy w ten sposób wychłodzenia kociąt i zapewnimy takie warunki, że kotka sama nie będzie musiała szukać innego miejsca, ponieważ często kotki mają w zwyczaju poszukiwać własnych miejsc w naszym mieszkaniu bądź otoczeniu domu. Dlatego nie zdziwmy się, jeśli my wymyślimy jakieś miejsce dla kotki do porodu, a ona zacznie grzebać nam po szafkach, szukając swojego własnego. Wówczas także musimy iść na kompromis i ustawić tą porodówkę przynajmniej w bardziej komfortowym miejscu, które kotka nam zasugeruje. W ciągu ostatnich 2 tygodni ciąży kotka także je częściej, ale w mniejszych porcjach, ze względu na stale powiększającą się macicę. Oznaką, że zbliża się, jest zmiana tonu głosu. Kotka miauczy, jakby miała ucisk na przeponę, także ten miał jest ewidentnie już tak jakby stłumiony lub taki zduszony. Można mierzyć kotce temperaturę i zazwyczaj poród rozpoczyna się od 12 do 24 godzin po obniżeniu się temperatury o 1 pełny stopień, najczęściej do wartości 37,5 stopnia lub mniejszej. To, co jeszcze może nam sugerować, że niedługo możemy się spodziewać porodu, jest to oczywiście pojawienie się mleka w gruczołach sutkowych. U niektórych kotek jednak takie objawy następują już nawet 8 dni przed porodem, czyli może to nas troszkę zmylić. Takim głównym objawem zbliżającego się porodu może być także utrata apetytu. Kotka zazwyczaj przed samym porodem po prostu nie je. Poród składa się z 3 faz. W pierwszej fazie oczywiście zaczynają się skurcze macicy u kotki. Obserwujemy to, że kotka staje się bardzo niespokojna. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na tym etapie Juzia już liże się po brzuchu. Generalnie kotka stara się lizać po drogach rodnych, ale w tym etapie ciąży już nie dosięga, że tak powiem, tak nisko, dlatego intensywnie wylizuje sobie brzuszek. Prawdopodobnie pomaga sobie lub relaksuje mięśnie w przygotowaniu do porodu. Zazwyczaj również ugniata bądź nawet przekopuje legowisko. Pod koniec pierwszej fazy porodu kotka po prostu wchodzi do legowiska i go nie opuszcza. Dzisiaj sytuacja jest bardzo napięta. Juzia od rana bardzo niewiele zjadła, co zwiastuje już zbliżający się poród. To jest taka w zasadzie pierwsza oznaka, gdzie mogę spodziewać się tego, że Juzia zacznie rodzić. Właśnie to, że nic nie zjadła albo bardzo niewiele. Co jakiś czas wchodzi też do porodówki, którą dla niej przygotowałam. Również, co jest charakterystyczne dla Juzi, w zasadzie non-stop przywołuje mnie miauczeniem. Chcę, żeby ją głaskać po brzuszku, generalnie, żeby cały czas z nią być. Ponieważ ja towarzyszę jej w każdym porodzie, jest jakby do tego przyzwyczajona i wręcz tego oczekuje ode mnie. Także zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się dalej. Na razie obserwuję Juzię bardzo intensywnie, ponieważ może to oznaczać 2 rzeczy: albo dzisiaj będzie rodzić, albo są to skurcze przepowiadające. W każdym razie poród chyba zbliża się wielkimi krokami. Trzymajcie kciuki. Kotka jest niespokojna, chodzi z miejsca na miejsce, może nawet dyszeć lub wymiotować. Ja akurat nie miałam z tym do czynienia, ale wiem, że tak też może być. Pierwsza faza porodu może trwać nawet do 24 godzin, czyli może nam się wydawać, że kotka już urodzi, a jednak były to skurcze przepowiadające i musimy czekać dalej. Faza druga polega po prostu na wypieraniu kociąt drogami rodnymi z macicy. I tutaj kocięta mogą być ułożone w dwojaki sposób. Może być ułożenie główkowe
jest to 2/3 przypadków, oraz ułożenie pośladkowe występujące w 1/3 przypadków i również uznawane za prawidłowe. Oczywiście w przypadku porodu pośladkowego jest widoczna większa bolesność u kotki w trakcie porodu. Kocięta zazwyczaj rodzą się w błonie owodniowej, którą kotka natychmiast przegryza także sznur pępowinowy, intensywnie wylizuje kotka, pobudzając go do oddychania. Trzecia faza porodu polega na wydalaniu łożyska. I tutaj w przypadku kotek one po prostu zjadają to łożysko, gdyż ma dużo wartości odżywczych, ale nie jest to udowodnione naukowo, by niezjedzenie łożyska było jakąś nieprawidłowością. Niektóre zjadają, inne nie. Moje kotki na przykład wszystkie zjadają swoje łożyska po każdym kotku. Cały poród trwa od 4 aż do 42 godzin. Zazwyczaj kiedy urodzi się już pierwszy kotek, to drugi pojawia się po pół godziny do godziny, więc w zależności od tego, jaka jest liczebność danego miotu, poród średnio może trwać od 4 do 6 godzin przeciętnie. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Najdłuższy poród, w jakim brałam udział, trwał 6 godzin. Jakie są komplikacje związane z porodem? Jeśli koty rodzą się w krótkich odstępach czasowych, to kotka może zwyczajnie nie przerwać błony owodniowej, co w skrajnych przypadkach oczywiście może doprowadzić do śmierci kociaka, dlatego wówczas warto ręcznie przerwać tą błonę i ręcznikiem pocierać kotka, aby samemu go pobudzić do oddychania. Jednak zazwyczaj te odstępy czasowe są półgodzinne, więc kotka swobodnie może urodzić łożysko i całego kotka wyczyścić z błony. Na pewno alarmujące może być dla nas, jeśli kotka jest apatyczna, nie chce karmić kociąt lub ma podwyższoną temperaturę po porodzie. Na pewno wtedy sugeruje nam to, że coś jest nie tak i wystąpiły jakieś komplikacje. Związane są zazwyczaj z zapaleniem macicy bądź gruczołów sutkowych. Po czym możemy poznać, że poród się zakończył? Na pewno kotka odzyskuje zrelaksowaną postawę, karmi kocięta, wylizuje je, pielęgnuje, jest zrelaksowana i przyjmuje jedzenie oraz korzysta normalnie z kuwety. Jeśli natomiast widzimy, że jest apatyczna i coś się z nią dzieje, nie chce się zajmować kociętami, wówczas będzie to dla nas pierwszy sygnał, żeby skontaktować się z lekarzem weterynarii. W skrajnych przypadkach są cesarskie cięcia u kotów. Oczywiście, kiedy ktoś obserwuje jakieś komplikacje, bądź kotka samodzielnie nie jest w stanie urodzić kociątka. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Wam się temat. Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzach, polajkujcie film i subskrybujcie mój kanał, a już niedługo pojawią się kolejne odcinki, również na ciekawe tematy.